Powróćmy do czasów wojów i ich bitew, gdzie słychać było brzęk oręża, a ogień trawił pobliskie grody oraz knieje. Dzisiejsza płyta jest to jeden z kamieni milowych polskiego black metalu oraz jedno z najwybitniejszych dzieł powstałych na naszych ziemiach. Albumem tym jest Graveland Thousand Swords. Graveland powstaje na przełomie 1991 i 1992 we Wrocławiu z inicjatywy Roberta Fundalego, szerszej publiczności znanego jako Rob Darken. Z początku muzyka zespołu była bardzo surowa, opierała się o automat perkusyjny. W 1993 dołącza na perkusję Capricornus i w tym oto składzie nagrywają demo In the Glare of Burning Churches. W 1994 dołącza do zespołu Carharott na gitarę i wtedy styl zespołu ulega zmianie, inspirując się norweską sceną black metalową. W tym składzie nagrywają demo The Celtic Winter, które jako epka zostaje wydane przez No Color Records, z którą to wytwórnią zresztą zespół współpracuje do dzisiaj. Kilka miesięcy później zespół wydaje płytę Carpathian Wolves, a następnie podpisuje kontrakt z austriacką Lethal Records, dla której to w 1995 wydają swój klasyk, czyli Thousand Swords. Po kilku nieodpowiedzialnych, faszyzujących wypowiedziach Darkena wytwórnia zrywa kontrakt z zespołem, zaś ten wydaje materiał dla własnej wytwórni Isengard, który wyszedł na kasecie. Obecnie muzyka Graveland jest zaliczana do tzw. epic metalu, cokolwiek to znaczy. Jest bardzo podniosła, zaś teksty zahaczają o wątki wojenne oraz pogańskie. Thousand Swords to surowy, jednak bardzo klimatyczny black metal o atmosferze pradawnych wieków. Muzyka jest do tego stopnia wkręcająca, że gdy odpalimy album, wchodzimy w świat tych dźwięków i nie mamy ochoty go opuścić. Brzmienie jest ostre, nihilistyczne, jednak posiadające swoisty urok. Powiem wam, że lubię słuchać albumów, których produkcja jest, nazwijmy to, taka protopogańska. W czasach, gdy wszystko brzmi pod igłę, takie albumy brzmią magicznie. Potęgi i charakteru nadają wydawnictwu chóralne orkiestracje, są one używane z wyczuciem, nie jest ich ani za dużo, ani za mało, jest ich w sam raz, aby muzyce nadać charakteru słowiańskiego. Gitary bzyczą sobie wysoko, wygrywając folkowe melodie, inspirowane wyraźnie okresem Blood, Fire, Death zespołu Batory. Wokal Darkena jest dość specyficzny, jest on mroczny, jednak nie jest to wściekły krzyk, a raczej gardłowy charkot, który jest bitewnym pomrukiem. Zresztą cały album ma wojenny klimat, jednak ten sprzed paru setek lat. Tworzą go gitarowe riffy, które są proste, jednak strukturalnie złożone, tworząc ten folkowo-transowy klimat słowiańszczyzny. Niemalże widzimy te obrazy, płonące wsie, bitwy, ostępy leśne. Zresztą sam Darken powiedział, że brzmienie płyty jest inspirowane smutkiem średniowiecza. Gra Capricornusa na perkusji bardzo pasuje do treści przekazywanych na albumie. Jest wojenna, złowroga, niszczycielska, jeszcze bardziej podbija nastrój zawarty na płycie. Jeżeli miałbym w ogóle ten album porównać do jakiegoś innego, z pewnością byłby to Dark Medieval Times Satyricon. Na obu jest ten swoisty brud, ale również przestrzeń, która charakteryzowała dawne wieki. Atmosferę na Thousand Swords nazwałbym senno-mglistą, która przenosi nas w czasy, gdy jestestwem rządziła tarcza i miecz. Utwory trwają średnio 5-7 minut i są utrzymane w średnich tempach. Oczywiście występują przyspieszenia oraz zwolnienia, podczas których występują klawisze, które wprowadzają tę magię do płyty. To posłuchajmy fragmentów tego pogańskiego klasyka. Album rozpoczyna intro, w którym to perkusja wygrywa wojenny rytm, zaś gitary jakieś pradawne melodie. Następnie wchodzą chóry i blackowe riffy rozpoczynające kawałek Blood of Christians on my sword, w którym to folkowe gitary tańczą wokół perkusji, zaś chrapliwy wokal Darkena opisuje śnieżny, mroźny krajobraz i spalone chrześcijańskie świątynie, których to dokonała jego drużyna. Następny kawałek to majestatyczny utwór tytułowy, w którym to riffy oraz niskie trąby wzywają do walki o wolność pogan. Wojowie zniszczą nową religię, aby zachować dawne wierzenia. Darken zaś dowodzi legionem gitar oraz grzmotami perkusji. Klawisze oraz chóry ala gregoriańskie wprowadzają jeszcze więcej nastroju do kawałka.
Dark Battlefield w tym kawałku nieomal namacalnie czujemy bitwę, zaś riffy kołyszą się miarowo w rytm końskiego galopu. Darken opisuje pole bitwy, lecące strzały, krzyżujące się topory i miecze oraz pole usiane trupami, a wszystko w imię księżyca. I na zakończenie proponuję genialny Born for War z pięknymi chórami gregoriańskimi oraz mglistą atmosferą. Wyraźnie zarysowany bęben pokazuje nam, że to muzyka wojny, a nie jakieś ckliwe popierdółki. Tekst zaś opisuje dziecko, które jest kształtowane we krwi oraz okrucieństwie, by stworzyć z niego wojownika. Czas zobaczyć okładkę i wkładkę. Cała okładka i wkładka jest, jak przystało na klasyczny black metal, w kolorystyce monochromatycznej. Na okładce umieszczono fotę Darkena w corpse paintingu z tarczą, mieczem i hełmem gdzieś w kniei, borze lub lesie. Z perspektywy lat może się ta fota wydawać pokraczna i amatorska. Widać jakąś prześwietloną gałąź przysłaniającą postać wojownika. Jednak w momencie wydania cover wydawał się złowieszczy i pasujący do stylistyki muzycznej prezentowanej przez zespół. W lewym górnym rogu fajny logotyp Graveland stworzony przez Christophera Speidla razem z Darkenem, na dole tytuł płyty. Wkładka jest dość pokaźna, jest sporo leśnych, wojowniczych zdjęć, historia idei powstania Thousand Swords oraz teksty, które zostały wydrukowane na teksturach mieczy, w związku z czym są mało czytelne. Na ostatniej wewnętrznej rozkładówce foto Carcharota, duży logotyp zespołu, a pod nim informacje takie jak skład nagrywający album, informacje gdzie i kiedy dokonano nagrań, kto był fotografem, strona www i tym podobne. Na stronie zamykającej wkładkę na tle kniei umieszczono tytuły utworów. Krążek CD jest czarny, na którym białą farbą nadrukowano logo Graveland, tytuł płyty oraz tytuły utworów, zaś całość okala celtycki szlaczek. Na stronie zamykającej pudełko nadrukowano logo zespołu, tytuł albumu, tytuły utworów oraz dane kontaktowe do Graveland oraz No Color Records. Thousand Swords to płyta bardzo autentyczna, wciągająca, a w swoim czasie również nowatorska. To ścieżka dźwiękowa do pól, gdzie drzewiej toczono krwawe bitwy. I co najciekawsze, na godzinę sam stajesz się jednym z tych wojowników. To muzyka z czasów, gdy black metal był surowy, dziki i niebezpieczny. Przecież po to został stworzony. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!